Czy najlepszy partner do życia to warcowista? Oczywiście, że tak. Cześć, z tej strony Damian. Witam Cię w pierwszym odcinku warcabowych portretów. W tej nowej serii zaproszeni goście wylądują w ogniu często niewygodnych pytań. Zobaczmy, jak poradzi sobie już ikona polskich warcabów, dwukrotna mistrzyni świata Natalia Sadowska. Cześć Natalka, witam Cię na moim kanale. Cześć. Jesteś pierwsza w serii warcabowe portrety. Bardzo mi miło. Mam do Ciebie kilka, może czasem niewygodnych pytań, ale zaczniemy na spokojnie. Już w lutym przyszłego roku zagrasz o trzeci tytuł mistrzyni świata z Rosjanką Tamarą Tasykurzyną. Krótko i bez owijania w bawełnę. Wygrasz? Jeżeli krótko, to wygram. A tak szczerze, to oczywiście mecz jest dużo trudniejszy od Mistrzostw Świata, przynajmniej według mnie i myślę, że dużo osób, które grają mecze i Mistrzostwa Świata to samo potwierdzą. No i co, no czeka mnie długi okres przygotowań, 4 miesiące, w sumie to nie tak długo z jednej strony, ale jest to okres bardzo stresujący i będę na pewno dużo trenować, dużo się przygotowywać i mam nadzieję, że wygram. Trzymamy kciuki. W meczach póki co idzie Ci świetnie. Pytanie, dlaczego do tej pory nie zdobyłaś tytułu w formule turniejowej? No, też mi jest przykro z tego powodu, bo jednak przykładam się do każdych mistrzostw, ale myślę, że może w tym jest trochę mojej winy, w moim stylu, że jestem zbyt dokładna, może jeszcze nadal za mało ryzykuję, co właśnie się sprawdza w meczach, bo w meczach raczej ryzyko nie popłaca i myślę, że przez mecze poniekąd gramy gorzej w kołowych turniejach i no jestem za mało agresywna, o tak. Która z kobiet jest dla Ciebie najtrudniejszym przeciwnikiem? Nie ma takiej. Jeszcze parę lat temu pewnie bym znalazła jakąś kobietę, z którą mi się niewygodnie grało, ale w tym momencie już myślę, nie ma kobiety, z którą bałabym się grać. Na pewno znaleźlibyśmy jakichś mężczyzn, z którymi przegrywam. No, ostatnio 3 partie z rzędu przegrałam z Aleksandrem Getmańskim, arcymistrzem z Rosji. Do tego jeszcze nie zremisowałam żadnej partii z Walnerisem, arcymistrzem z Łotwy i z Baliakinem, arcymistrzem z Holandii, więc można powiedzieć, że mam takich 3 niewygodnych mężczyzn. A wśród czołowych graczy jest taki, z którym grać się najłatwiej? Najłatwiej z czołówki? No na pewno nie ma tak. W czołówce żadna partia nie jest łatwa po pierwsze, ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że arcymistrz z Rosji Amriłajew sami proponuje remisy po 20 paru ruchach, więc coś to znaczy. Jeżeli miałabyś wybrać jednego zawodnika, którego jakość, którego styl gry byłby dla Ciebie wzorem, to kto to by był? Jednego nie wybiorę na pewno, ale lubię bardzo styl Baliakina, Walnerisa i Schwarzmana. Myślę, że kombinacja tych 3 to coś, co lubię. Patrząc na całą swoją warcabową karierę, na wszystkie partie, które rozegrałaś, jest jakaś taka szczególna, którą uważasz za najlepszą? Mam dużo dobrych partii, to na pewno. Ciężko mi wybrać tę najlepszą, ale ja patrzę na to z tej strony, że najlepsze partie to są dla mnie te najważniejsze, czyli powiedzmy partie końcowe w moich meczach o tytuł Mistrzyni Świata, bądź też partia, która dała mi srebro w Mistrzostwach Świata Kobiet w 2015 roku z Chinką, gdzie wygraną partię trzeba wygrać do końca, zachować zimną krew i jeżeli tę partię doprowadzam do końca i wygrywam, to te partie uważam za najważniejsze i najlepsze. A jaką partię uważasz za największą wpadkę? No była taka jedna, pamiętam ją do tej pory. 2014 rok Bakoli, Puchar Świata. Grałam wtedy z Chinką Han Jingzhao i chciałam wypróbować swój nowy debiut i niestety po 13 ruchach straciłam pionkę i było to bardzo smutne i bolesne. O większości wyników warcabowych partii decydują końcówki. Jaki jest Twój sposób na spokój w tej części partii? No właśnie, odpowiedź już jest zawarta w pytaniu. Zachowuję spokój, czyli cały czas staram się mieć zimną krew do końca partii
mimo że mam kilka sekund na zegarze, to staram się nadal wykonać najlepszy ruch. I myślę, że to nie tylko dotyczy jakby końcówek partii, ale już mam taki swój opracowany styl i staram się po prostu nie stresować, bo po każdej jednej partii przychodzi kolejna partia, jeżeli przegram, to trudno. I dlatego myślę, że to daje mi taki wewnętrzny spokój i mogę dogrywać partię dobrze do końca. Pytam, bo ci, którzy śledzą Twoje poczynania na żywo, mogą zobaczyć często energicznie ruszającą się nogę pod stolikiem, więc czy to jest sposób na radzenia sobie ze stresem, czy właśnie oznaka stresu? No właśnie nie wiem, chyba nie kontroluję tego, ale pewnie w ten sposób wyładowuję sobie stres. Zejdźmy na krajowe podwórko. Wygrałaś 2 ostatnie finały Mistrzostw Polski mężczyzn. Czy czujesz się najlepsza z polskich warcabistów? No wiesz, Damian, jakbym powiedziała, że nie czuję się, to było dziwne. Wygrałam ostatnie 2 finały z rzędu, to prawda. Ale niektórzy nie grali. No, nie grali wszyscy, ale na ten moment grali najlepsi. Wygrałam z przewagą 2 punktów, z czego co kojarzę oba finały, więc na pewno nie czułabym się winna, jeżeli bym w tym momencie powiedziała, że nie czuję się najlepsza, tak? Bo też pracowałam długo na to, cały czas pracuję, cały czas trenuję, więc myślę, że oba tytuły były zasłużone. W takim razie, skoro czujesz się najlepsza w Polsce, to pytanie, czy masz jeszcze coś do osiągnięcia na krajowej arenie? Myślałam o tym i myślę, że mam, bo obecny rekordzista ma 5 złotych medali, więc ja potrzebuję 6 złotych medali w Polsce, żeby być najlepszym mężczyzną albo najlepszym warcabistą w Polsce, więc jeszcze mam o co walczyć. Myślisz, że zagrasz jeszcze w Mistrzostwach Polski Kobiet? Zagram. Po prostu ostatnio tak się mijałam z tymi Mistrzostwami Polski Kobiet, jakoś kalendarz był napięty, ale fakt, dobrze zauważyłeś. W Mistrzostwach Polski Kobiet mi nie idzie. Ostatnio nawet przegrałam 2 partie, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo w całym roku przegrywam dosłownie kilka partii, a w 2018 roku przegrałam aż 2 na Mistrzostwach Polski Kobiet, więc to jakiś mój rekord. Ale tak, w Mistrzostwach Polski Kobiet też mam jeszcze sporo do zdobycia, więc nie powiedziałam ostatniego słowa. Powiedz proszę widzom kanału, jak widzisz sama siebie za 5 lat? Dalej zamierzasz grać tak intensywnie jak obecnie? Myślę, że tak. Jeszcze do 1 października jestem pierwszą kobietą w światowym rankingu, więc coś to oznacza i do czegoś też zobowiązuje. Jestem cały czas w czołówce kobiet, więc będę cały czas walczyć, będę chciała tych tytułów zbierać, kolekcjonować, więc myślę, że kolejne 5 lat i mam też nadzieję, że będą bardzo owocne w mojej karierze. Czy czujesz się dyskryminowana lub bagatelizowana przez rodzinę, znajomych albo postronne osoby z uwagi na dyscyplinę, jaką są warcaby? Czułam kiedyś, ale to już naprawdę parę ładnych lat temu, bo zarówno moja rodzina, jak i moi znajomi, kiedy zauważyli, że już mam takie sukcesy i też się pojawiam w telewizji, wywiady i tak dalej. No i też żyję z tego przede wszystkim, więc już jakby traktują to od kilku lat, tak jak wspomniałam, jako moją pracę. W końcu doczekałam się tego, więc wszyscy już to bardzo szanują i jest to fajne. No to skoro sama, jak przyznajesz, żyjesz z warcabów, a jesteś jedyną taką osobą w Polsce, to zadam nurtujące wiele osób pytanie. Ile zarabiasz? Pomidor. Niestety nie mamy tutaj takiej możliwości. O kurczę. Nie wiem tak szczerze, bo w warcabach jest to tak chyba tak jak w każdym innym sporcie, że jest to jeden miesiąc mam lepszy, jeden gorszy, ale żyje mi się dobrze, więc jako warcabistka, czołowa warcabistka żyje mi się dobrze i na pewno mam, nie wiem jaka jest teraz średnia krajowa. Średnie wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw wyniosło niecałe 5125 zł brutto, więc przyjmijmy 3600 netto i jak się masz do tego? Więcej. Okay. Patrząc przez pryzmat całej Twojej pracy, poświęcenia, Twoich bliskich, żeby dotrzeć do miejsca, w którym obecnie się znajdujesz, było warto? Oczywiście, że warto było. Jestem jednak... Zdobyłam to, co chciałam. W tym roku stuknęły mi 20 lat kariery warcabowej. Zaczynałam jako 8-latka. Ups, wyjdzie ile mam wieku.
I oczywiście warto było. Mam 2 tytuły mistrzyni świata. Za chwilę będę grała o kolejny 3. tytuł. Czuję się poniekąd spełniona, chociaż cały czas chcę zdobywać kolejne tytuły, bić kolejne rekordy. Więc no chyba najważniejsze jest to, że robię to, co kocham, więc nie pracuję. Jak uważasz, czy dla kogoś, kto właśnie teraz rozpoczynałby swoją przygodę z warcabami, ta ścieżka dojścia do wysokiego poziomu byłaby łatwiejsza niż była dla Ciebie? Oczywiście, że tak. Ja zaczynałam, tak jak wspominałam, 20 lat temu. Wtedy ledwie kto miał komputer i to jeszcze wiemy, jak te komputery wyglądały. Jedyne, co można było dostać, to warcaby, jakieś książki warcabowe i to tak naprawdę było ich dosłownie kilka. W tym momencie mamy dostęp do komputerów, do przeróżnych programów warcabowych, które są naprawdę świetne. Mamy też dostęp do 1000 książek warcabowych, do trenerów. W tym momencie nie stanowi problem mieć trenera z Rosji, Białorusi, Holandii i tak dalej, bo mamy no przede wszystkim internet, tak? I to bardzo ułatwia sprawę. Więc teraz jest bardzo, bardzo łatwo zacząć. Chociażby jeżeli ktoś lubi warcaby i czuje jakąś smykałkę, wystarczy wejść na warcaby.pl i już dalej jego droga jakoś się poprowadzi. Czy warto w ogóle zaczynać grać w warcaby? Czy czas, który poświęcimy na treningi i turnieje, może być zrekompensowany przez korzyści, jakie dają wyniki? Nawet jeżeli nie będziemy grać zawodowo, bo wiadomo, że nie każdy stanie się profesjonalistą, zawodowcem i tak dalej. Jako hobby jest to też super, rozwija nam super intelekt, dla dzieciom pomaga w szkole, nie mają problemów z matematyką, z zapamiętywaniem, z koncentracją i tak dalej, więc naprawdę rozwija to dużo zdolności, które są po prostu przydatne w życiu, więc nie trzeba od razu stawać się zawodowcem i żyć z tego, ale na pewno nie znajdziemy żadnego minusu, tak? Bo jest to sport przede wszystkim tani, nie potrzebujemy inwestować ogromnych pieniędzy, tak jak jest to przy innych sportach, tenisie i tak dalej, więc polecam każdemu. Z którym swoim klubem jesteś bardziej związana? Polskim czy holenderskim? No wiadomo, no jestem patriotką, więc polski, ale w Holandii też już gram od 2015 roku, więc też bardzo się zżyłam tamtym klubem, a w Polsce jestem teraz w nowym klubie od pół roku, więc dopiero się docieramy, ale za 1,5 tygodnia, za tydzień mamy drużynowe mistrzostwa Polski, więc zobaczymy, który klub będzie najlepszy. No to skoro te drużynowe zawody się zbliżają, to spróbuj wytypować wyniki. Jak Wam pójdzie w Holandii, a jak w Polsce? No myślę, że moja drużyna w Polsce jednak wypadnie dużo lepiej niż moja drużyna holenderska, jednak wierzę w moją drużynę polską. Czy najlepszy partner do życia to warcabista? Oczywiście, że tak. Dobrze. Teraz powiedz proszę naszym widzom, gdzie mogą Cię znaleźć, gdzie mogą zostawić Ci lajki, followy czy coś innego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów kanału Warcaby, subskrybujcie, a także możecie mnie polubić na Facebooku, Natalia Sotowska-Warcabistka i też znaleźć na Instagramie. Cześć! Dziękujemy Natalii za udział w programie. Linki do jej fanpage'a i Instagrama znajdziesz w opisie filmu. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę pod filmem i napisz w komentarzu, kogo chcesz zobaczyć w następnych odcinkach serii. A dla tych, co zostali do końca... Nie wiem, co ja mówię. Spoko, rozmawiamy. Jakie były pytanie? Mówiłaś. Jestem cały czas w czołgu. I no cóż, jeżeli polubicie warcaby, także polubcie mnie. To bez sensu. To żart. Tego nie mogę. Pomidor, proszę Państwa.